Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Bogocie, Kolumbia. To jeszcze nie tak knajpa, ale dobra, to jeszcze o knajpie to później. Mamy dzisiaj dwie sprawy. Przedłużyliśmy sobie jedną nockę w Bogocie, zostajemy trochę dłużej, jedna nocka tylko. A druga sprawa, że mieliśmy dzisiaj iść na free tour i właśnie dostaliśmy maila, że nie ma miejsc. Zapisaliśmy się za późno, więc musimy... Nie ma miejsc, po prostu nie odbywa się dzisiaj dzisiaj się nie odbywa. Wycieczka, bo nie mają ludzi i chcą nas przełożyć na jutro, ale jutro mamy już chyba inne plany, więc też to nie wypali. No zobaczymy. Idziemy teraz na coś zjeść szybko i pomyślimy, co dalej. Mieliśmy zjeść tylko jedną porcję, a jednak plany nam się posypały i zjemy dwie. Marika ma zupę krema. Nowość. Z czego to? Nie wiem, ale bardzo dobra. Jakieś warzywa jakby pewnie. warzywa zmiksowane. Tak, to pewnie tak, a ja mam, no właśnie, ja mam ze wszystkim, tu jest nawet banan, zobaczcie, w tej zupie. Mamy i nasze drugie dania, ja mam kulki mocy dzisiaj w sosie, jest ryż, jest plantan, do tego spaghetti, sałatka, a Marika dzisiaj poszła, frytki i do tego ma jeszcze pierś pod spodem, dość spora ta pierś widzę, ryż i awokado, smacznego. Dziękuję, wzajemnie. W Bogocie jakieś strajki, teraz przeskoczyło na Cali, ale wcześniej była Bogota i są strajki. W całej Kolumbii są strajki, teraz pokazują z Medellin, dobrze mówię? Dobrze. Medellin. Pokazywałem wam na telewizorze te strajki, no i co się okazało, właśnie nie ma tych turów darmowych przez te strajki. Ponoć tylko dzisiaj, że jutro już będzie normalnie, będzie można sobie pójść na te darmowe tury. Marika jeszcze spróbuje w innym miejscu, może się uda. Skoro są jakieś strajki, to myślę, że będą w centrum, więc idziemy zobaczyć. Umówiliśmy się też na spotkanie w tej drugiej niby agencji, no właśnie tutaj obok Muzeum Złota, także zobaczymy, co tutaj się dzieje i od razu poczekamy, może dzisiaj będzie ten tur. Napisałam do nich już na WhatsApp i czekam na odpowiedź. Maria jak przeszperała internet, to znalazła i free tour, który dzisiaj pójdziemy. Tak, udało się zarezerwować, jak już wam mówiliśmy. Pisałam do nich, nie miałam rezerwacji, tak samo na WhatsAppie, ale tutaj podeszliśmy i widzimy, że gruba się zbiera, także idziemy testować dzisiaj, jeść, pić, nie wiem, co będziemy tam robić. Tak, a zasada jest taka, że free toury, no można spotkać w dużo miastach w Polsce, jest to samo. Zasada jest taka, że przychodzicie na taki free tour, oni was oprowadzają, pokazują wam miejsca, często historyczne, często można i rowerami, często właśnie takie, że po kuchni danego kraju, no i później na koniec to jest darmowe i wedle uznania dajecie na przykład napiwek temu, który to prowadzi. My stoimy teraz pod Muzeum Złota, zresztą tutaj widzicie, Marika była w toalecie właśnie w muzeum się wysikać, jak? Kible w złocie? No nie w złocie i wcale jakiś nie rewelacyjny, aczkolwiek samo wejście tam na dół do tej restauracji i restauracja w środku robią wrażenie, także myślałam, że bym cię tam zabrała na randkę, ale tak bardzo dostojnie bym powiedziała, panowie w garniturach, pięknie stoły ubrane, kieliszki, wino, już woda stoi, także tak elegancko. Myślę, że nie, ale sprawdzę później w internecie. Marika kupiła okulary, okazało się, że jest jakaś rysa taka większa na nich i nie zauważyła wcześniej, więc teraz idzie, spróbuje wymienić. Udało wymienić się okulary. Pani jeszcze na początku mówi, że to jest taka nie rysa, tylko to jest właśnie znaczek markowy, że to jeszcze jest, wiecie, tutaj po jednej stronie i po drugiej. Ja mówię, jak tutaj od środka oka i pokazuję jej, że to jest po prostu rysa pęknięte, że tego się nie da usunąć. Ona, nie, to jest dobre, to co ty mówisz, to jest znaczek, taki mają wszystkie. Ja mówię, jakie wszystkie? To pokaż mi inne, które taki mają. I ona taka wkurzona, jak rzuciła te okulary, ja mówię, no to w takim razie jakieś inne bym chciała, czy czarny na przykład. Ona, no dobrze, no to tylko już wymiana, tylko wymiana. Ja akurat te trafiłam, to jest identyczny krój i nie było problemu, pani naprawdę taka wkurzona. A my teraz ruszamy na nasz tour. Kolega nam powiedział, że to potrwa około 4 godzin, dzisiaj będzie szybciej, bo jest nas tylko 2-4 osoby tutaj, jeżeli chodzi o angielski tour i zaczynamy od śniadania. Śniadania, dokładniej. Pan powiedział, że idziemy na... Empanadas. Czyli będzie śniadanie, będzie obiad, będzie coś pomiędzy obiadem i kolacją, będzie kolacja i będzie jeszcze deser. A my na jedzenie. A my na jedzenie, tak, ale damy radę. Jesteśmy na pierwszym stopie, czyli śniadanie i mamy do wyboru empanadas. My już to próbowaliśmy, więc żadna nowość dla nas to nie jest. Jedyne co zmienimy, to weźmiemy coś, czego jeszcze nie jedliśmy. Chodzi o farsz w środku, czyli weźmiemy kurczaka z grzybami albo pieczarkami. Tutaj macie z wołowiną, te są z kurczakiem i ryżem. Zobaczcie, są różne. Jeżeli są takie bąble, to znaczy, że jest z domieszką mąki pszennej, a tak to jest mąka kukurydziana, jak są takie płaskie. Pan przyniósł nam jeszcze jakiś sosik, powiedział, że ostry, więc jeśli chcemy, to możemy spróbować. My takiego sosu jeszcze chyba z empanadą nie jedliśmy. Ají pan powiedział, że się nazywa. Gorąca, bo... Tak, gorąca, bo pani ją podgrzała w mikrofali. Już widać pieczarki. Myślę, że to jest zły pomysł, trzeba było gryźć po prostu. No. Na pół. No dobra, okej. Mari już wzięła kęsa. Gorące. Ostre. No mówił, że bardzo ostre. Nie przesadził, bo ostre. A wziąłam ciupkę, pieczarki. Fajne, coś innego. Co prawda to z mięsem, co przyniosłeś, bardziej intensywne i z tymi ziemniakami w środku. Fajny smak. Mari mówi, że ostry sos, więc kładę tylko trochę.
Średnia. Przypominam polskiego pieroga teraz jak dłużej, potrzymałam buzi z mięsem. Średnio mi pasuje to połączenie pieczarek z tym kurczakiem. To, co powiedziałaś z tą wołowiną, to było dużo lepsze, a sos wcale nie taki ostry. Ostry dla mnie. I pierwsza ciekawostka, którą się dowiedzieliśmy, to że empanadas wcale nie pochodzą tutaj z Ameryki Południowej. Jak myślicie skąd? 3, 2, 1. Z Bliskiego Wschodu. Na Bliskim Wschodzie robili empanadas, pakowali mięso tam i później jak się ludzie z Bliskiego Wschodu miksowali właśnie z Hiszpanami, bo Hiszpanie, raczej z Bliskiego Wschodu atakowali Hiszpanię i wiadomo, te kultury się miksowały, no i Hiszpanie przywieźli te pomysły tutaj do Ameryki Południowej, tutaj można właśnie to znaleźć. Trochę właśnie w innym stylu jak oni to robili, dlatego możemy znaleźć i tą w zwykłej mące i te, co dzisiaj jedliśmy, i z kukurydzy, także w zależności. Jeśli mają to bąbelki, to wtedy są na mące, tak? A jeśli mają takie są płaskie, co na początku Wam Marcin To na pokazywał, kukurydzianej. kukurydziane są wtedy. Tak, i w każdym kraju tutaj w Ameryce Południowej możecie znaleźć troszeczkę inny styl. Widać, że tutaj strajki się rozkręcają na głównym placu, ale my nie zostajemy tutaj. Mieliśmy tutaj też jakiegoś snacka dostać. Kukurydzę. Tak, kukurydzę, pieczoną kukurydzę posmarowaną masłem i solą. Taką jak w sumie widzieliście pewnie już u nas i w Peru i gdzieś tam. No ale i tak myślę, że z tego snacka byśmy nie skorzystali, bo ja z pieczonej kukurydzy to tak średnio. Tak, a teraz tam pan powiedział, że dużo ludzi i nie będziemy tam nie szli. będziemy tam się pachać, dokładnie. Zjedliśmy już śniadanie, teraz zegar o 4 godziny lecie do góry, nawet 5 i idziemy na obiad. Tutaj na tej ulicy jest sporo miejsc, gdzie coś sprzedają, no po prostu co chwilę. I fajną historię też słyszeliśmy. Teraz w tych kościołach tego nie ma, tutaj akurat nie widać, ale w innych są zabetonowane, tam są cegły powstawiane te drzwi, bo to były takie małe drzwi, były główne drzwi w kościele, jak każdy je zna, i takie małe. I chodziło o to, że jest taka historia, że jak ludzie kiedyś chodzili do kościoła, no to siedzieli tam długo, wiadomo, były modły i zazwyczaj mężczyźni, jak już się im nudziło, no to tymi małymi drzwiami uciekali. One się nazywają fake doors, czyli takie fałszywe drzwi, i oni tymi małymi drzwiami uciekali do knajpy obok, wypijali jakieś piwo i wracali do tego kościoła. A teraz już czas na obiad i patrzcie, jaki tutaj mają grill. Tutaj normalnie ognisko się pali, mięso cały czas się wędzi. Patrzcie, jaka wieprzowina. Takie coś uwielbiam. Tam od razu widzę też guacamole. Dobra, idę do środka. Mamy tutaj 2 rodzaje mięsa. Zamówiliśmy sobie tylko mięso, nie braliśmy zupy, bo już jesteśmy najedzeni i mamy tutaj, jedno jest cielęcina, a drugie jest capybara. Sprawdźcie sobie takie zwierzę capybara. Jeszcze nie jedliśmy mięsa z tego i pan powiedział, żebyśmy zgadli, które jest które. Więc ja próbuję, ale czuć ogniem z tego ogniska. Tu jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć. Wołowina, capybara. Zobaczymy, czy trafię. Teraz Marika próbuje. Faktycznie czuć ogniskiem, dobre. Ale krowa to chyba to nie jest. No, ja też obstawiałem, że nie, ale Choć wygląda jak krowa. cielęcina też inaczej. To takie delikatne jakby cielęcina. Ciekawe, dobrze A jak, przyprawione. a jak obstawiasz? Kurczak. Nie wiem, No, musisz strzelić. ciężko powiedzieć. No, jakbym miała powiedzieć, no to teraz, że to jest krowa, a to jest taka capybara. Czyli na odwrót. Na odwrót. Dobra, zaraz się dowiemy. A na deser mamy jeszcze taki sok. Tutaj jest zmiksowana cytryna, cukier i jeszcze jakieś inne dodatki, więc to by Kakao kakao. No, te kakao chyba jakieś białe musi być, bo jakby było kakao, to mi się wydaje, żeby było to ciemniejsze. I na górę mamy jeszcze wiórki kokosowe prażone. Taki mleczny, to chyba z mlekiem jest. Czy kakao, czy nie? Shake. Ja zrozumiałam, że jest kakao. Mi się wydaje, że nie, bo by było ciemniejsze, wystarczyłoby pół łyżeczki. No właśnie, nie No. To coś źle zrozumiałam. Ale dobry, słodki, orzeźwiający. Jednak źle zrozumiałam to kokos, a nie koko, nie wiem z czym mi się skojarzyło. No kokos, Kakao. bardziej kakao, dokładnie, kakao. Gdzieś to coś zrozumiałam, także jest tutaj Białe kakao w Kolumbii. lód, mleko, Cukier? limonka, cukier, podstawa, tak, bardzo słodkie i lód. Także to wszystko smakuje jak dla mnie jak Actimel, taki wiecie, mały, tylko oczywiście z większą ilością cukru. Bardzo podobne, ale powiem wam, że dobre, taki shake. A jakby wam się nie chciało sprawdzić, jakie zwierzę jedliśmy, no to właśnie capybara tak wygląda. Idziemy teraz do kolejnego miejsca i tutaj mamy lamę i alpakę, widzę. Teraz Jest. zegar znowu o 4 godziny, cyk, 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 cyk i jesteśmy już na podwieczorku. Bierzemy sobie takie obleas, już wam pokazuję. To takie wafelki, w Polsce robimy podobne. Takie wafelki, pani smaruje je karmelem. My wzięliśmy sobie opcję słodkie i do tego będziemy mieli właśnie taki dżem.
O, połączenie. Podobne w Polsce się robi. W Polsce też się kładzie dżem na takie wafelki albo jakąś czekoladę. Tutaj macie różne dodatki, możecie sobie dodawać, nawet nutellę możecie położyć. Marii pierwsza próbuje. O, słyszę, że chrupkie. Bardzo chrupkie. Wafle identyczne jak w Polsce. Posmakowało, Mary słodycze lubi. Może jeszcze jeden weźmiemy. Można je też z serem wziąć. Pycha. Okej, teraz ja. Ja ze środka, bo tu najwięcej tego wszystkiego. Rzeczywiście, te słodkie się przełamuje trochę z tym dżemem. W porządku. Andrusy, te wafelki w Polsce się nazywały? Chyba tak, no. Chyba tak. Choć teraz ten dżem bardziej przebija słodkie, albo to się już miksuje. Miksuje może, bo ten dżem wcale też nie jest taki kwaśny, jak tutaj nam pan powiedział. Dla mnie już za słodkie, za dużo słodycze. To możesz mi cało oddać, nie ma problemu, ja zjem. Wafelki zjedzone, teraz idziemy do następnego miejsca i podpytałem jeszcze tego naszego przewodnika, ile Kolumbijczycy zarabiają minimum. No to minimum jest 1 400 000 peso, to wychodzi jakieś niecałe 1300 zł na miesiąc. Dużo? No mało, patrząc na ceny, jakie tutaj są. Tak, niektóre rzeczy to jak w Polsce albo i droższe. Wygląda na to, że idziemy do kawiarni teraz. No takie wejście to wygląda, jakbyśmy do złota, do skupu złota i srebra przyszli. No coś tutaj tak jest. Tak mi się wydaje. Tutaj ukryta kawiarnia w środku. A co, oni piją kawę przed snem? Możliwe. Teraz, bo to po czymś Pod słodkim, wieczor- bo pod A, wieczorku, no tak, to kawa to ma sens. i później jeszcze, no właśnie, późniejsze jedzenie. Zamówiliśmy sobie kakao i wyobraźcie sobie, że Kolumbijczycy dają ser do kakao i czekają, aż się rozpuści i wtedy go wyjadają. No ciekawy jestem smaku, no spróbujemy. Mari, gotowa na takie smaki? To mi przypomina ten biały ser taki, którym się zatrułam w Peru. Więc Tamten był twardszy. twardszy, ale w smaku taki sam. No nie wiem, ja mam pierwsza próbować. No Gdzie trzeba ten ser? poczekać, aż się jeszcze trochę rozpuści. Trochę teraz się robi jak... No tak, no właśnie o to chodzi, żeby był taki rozpuszczony i podobno lepiej Jest już, smakuje. dobra. Ten mały to smacznego. Jak? Dobre. O, Naprawdę niezłe. Teraz Marcin próbuje. najpierw kakao. Gorące Kakao bardzo dobre, słodkie. Tak. Taki rozpuszczony. To jest. Takie słodkie mleko, jakbyście kupili jogurt czekoladowy z dodatkiem soli. To prawda, trochę czuć tej soli, Tak. ale jakieś takie fajne ma, taki posmak zostaje, Nie, bo to nie jest nic złego. wygląda gorzej niż smakuje. Tak. Znowu się przenosimy o kilka godzin i jesteśmy teraz w takim ładnym, historycznym budynku i tutaj będziemy pić kawę. Nie tylko będziemy pić, z tego co wiem, jeszcze będziemy mogli zobaczyć, jak się ją produkuje. Pani wlała trochę wody do filtra, tam już jest kawa, tak żeby aktywować tylko coś tam w kawie. Poczekała kilka sekund i teraz dopiero zalewa tak, żeby powstała kawa. Patrzcie, pani podgrzała tutaj wodę, ta woda była tutaj i przez to, że jest ciśnienie, ona poszła cała do góry, gorąca. Tutaj już jest ta kawa, no i teraz powinna się zaparzyć i zaraz będziemy próbować. Co ciekawe, zaraz zobaczycie, tutaj jest na środku filtr i pani jak wyłączy temperaturę, to znowu ciśnienie zassa tą kawę tutaj w dół i będzie kawa właśnie w tym dolnym baniaku. Pani wyłączyła gaz, patrzcie. I teraz ta kawa leci na dół, ale też jaki kolor ma, jak herbata. Nie jest mocno intensywna, zresztą tamta tak samo. Patrzcie jaki kolor, jak herbata. Ta kawa jest trochę jasna i taka, powiem wam, że niejaka, wręcz przeciwnie. Bym powiedział, że jakby Mleka, cukru brakuje, nie wiem. zachwalają tutaj ją, ale ona jest po prostu taka przelewowa i to wygląda jak herbata, nie jest jakaś mocna. Ma lekki posmak, ale to bardziej smakuje, jakbym nasypał pół łyżeczki kawy w Polsce i zalał, wiecie, całą szklankę wody. Taka trochę jak z filtra, ale gdybyście za mało kawy dali i właśnie coś takiego wychodzi. Tak. Czuć taki posmak na języku kawy później zostaje, bo pierwszy jak się pije, to taki jest nie wiadomo co. Później zostaje fajny posmak, ale mimo wszystko nie jest to mój ulubiony posmak kawy. I nawet taką kwasowość czuć. Tak. Co do drugiej kawy, to powiem wam, że lepsza od tej pierwszej, nie jest kwaśna, bo ja nie lubię kwaśnych kaw, a więc ta mi lepiej smakuje, ale jakbym miał zamówić którąś z tych dwóch jeszcze raz, to bym nie zamówił żadnej. To chciałam samo powiedzieć. No nie, to nie, zdecydowanie nie nasze smaki kawy, nie takie jak lubimy, mocne, soczyste, takie wiecie, że mają powera, a to tak bym piła, ta druga jest podobna do herbaty, jakiejś mocnej herbaty ze Sri Lanki, takiej dobrej herbaty. We Włoszech ostatnio byliśmy, jak się przed przylotem tutaj do Bogoty i zamówiliśmy espresso, no to jak spróbowałem, to się wykrzywiłem, więc taką kawę lubię. Pamiętacie w Azji ludzi, którzy szyją na ulicach? No to patrzcie, ten pan tutaj poszedł o level wyżej. Kierownica od samochodu do maszyny, żeby nie używać prądu, patrzcie,
Działa to. Jesteśmy już po tym free tourze, ale zostawiliśmy też panu napiwek po 10 peso. Tak, no nie było te 3 godziny, tylko były 2,5 godziny. A miało być nawet 4. Nawet 4, bo na początku mówił coś, że 4, także bardzo szybko nam to poszło, może przez to, że byliśmy też małą grupą, ale w sumie tego popróbowaliśmy wszystkiego, co tam było, nawet w jednym, to tylko w tej kawiarni, to my wzięliśmy ten ser z Tak. kakałem, nikt więcej oprócz nas nie wziął, ale było to dobrze. Także tak. Tak, były nowości, były rzeczy, które już jedliśmy, także spoko. Myślę, że jakbyśmy sami tutaj chodzili, nie zjedlibyśmy ani razu tego, tak. tego kaka, nie wypilibyśmy i tego, Kapibara. tak. Podsumowując szybko ten bezpłatny tour, za który i tak zapłaciliśmy, ale no, tak to właśnie tutaj działa. Zapłaciliśmy 56 zł już z tym napiwkiem. Było 6 dań, 6 potraw, 6 rzeczy, które spróbowaliśmy. Najbardziej mi smakowała ta limoniada i miasto w sumie też nie było złe, było dobre. Tak, więc polecamy takie tury, jak wejdziecie, piszecie sobie free tour i miasto, w którym jesteście, wpiszecie, no to możecie iść i tutaj naprawdę nie musicie nawet płacić za to. Był chłopak z nami, który nie zapłacił i jakby w porządku, no bo z samej zasady jest, chcesz to płacisz. Tak, sam pan powiedział, że chcesz to płacić. Niby powiedział, że takie minimum to jest 15, co się daje, 15 tysięcy. Nie, że średnio dają 15. Średnio, no także w Kolumbii, tak? Tak. Na tyle dają, ale że już powiedział w Niemczech czy w Europie to 25 euro, więc wiecie, no już tak. podbudował trochę, no. Ale tak to działa, no wiadomo, każdy chce zarobić jakoś. Jakbym miał porównać autobusy w Gwatemali, a w Kolumbii, no to tutaj, jeżeli chodzi o jakość i że one ładnie wyglądają, no to oczywiście na Kolumbię. Oczywiście to traci też swój styl, no bo w Kolumbii, no jednak to pięknie, raczej w Kolumbii, w Gwatemali i w ogóle też w innych krajach Tak. pięknie to wygląda, no mają swój fajnie, styl. No super, wołają cię Tak. tam tutaj, woła. Siada, nie zamyka drzwi, a tutaj widać już jest europejsko. Po drodze mijamy jeszcze pomnik, a za pomnikiem patrzcie jaki ładny kościół biały. Chodź Mari, wejdziemy na chwilę, mamy jeszcze dosłownie minutę. No. Możemy wskoczyć, bo zaraz wam powiemy, gdzie jeszcze idziemy. O, mała wskazówka, ale dobra, jeszcze mamy czas na odwiedzinę kościoła. Ciekawe, czy te dzwony na tej wieży działają. Wchodzimy do środka i co? O, jaki piękny, patrzcie. Myślałem, że to jakieś murale, a nie, to są murale, tylko tutaj pomalowane, tylko że to słabo widać teraz. Tutaj bardziej to widać, widzicie? No i ołtarz też piękny. Nie za duży kościół, taki prosty po prostu ściany z jednej, z drugiej strony i ołtarz na środku. Bo czasami jest tak, że tu są jakieś filary, tam znowu jest jakieś przejście, a ten jest taki mniejszy. A nie mówiliśmy wam, gdzie teraz idziemy i mamy lekko pod górkę. A idziemy na bardzo wysoki punkt. Będziemy musieli wjechać kolejką, z tego co wiem, około 500 metrów do góry. Moglibyśmy pójść na piechotę godzinkę, ale komuś to się nie chce dzisiaj. No właśnie, Mari ma jakieś złe pomysły dzisiaj. I właśnie ja widzę już ten kościół tam u góry na wzgórzu. Także zaraz dochodzimy do kolejki, kupujemy bilety i wjeżdżamy. Stąd odjeżdżają też autobusy. I tutaj widzę, że są jakieś knajpeczki, ale teraz są pozamykane. Pewnie w dzień. Wjeżdża kolejka o 17. Tak, kolejka teraz jedzie, jak widzicie, startuje. No my się złapiemy, mam nadzieję, że nie będzie takiej kolejki za 15 minut. Tutaj też sprzedają liście koki, ale tam się wydaje, że to jest w formie herbaty. A i tutaj są liście. Ale tutaj tak bardziej turystycznie, to nie tak jak ludzie kupują sobie w Peru. Mari, ale zobacz jaka gra słów. Idziemy stanąć w kolejce, żeby się przejechać kolejką. Pięknie. Super, zobaczcie, nie ma nikogo, więc z łatwością mi się wydaje, że zdążymy na tą 15 po. Mamy już bilety, idziemy do środka, tak. 15 po to mamy. 15 po, szybko, bo mamy 2 minuty do następnej kolejki. A tutaj co? O, mój nie działa, kolega skasował nam bilety. Taki? A my w drugą stronę już się tam nie zmieścimy, musimy czekać. Ta odjeżdża, my się na to nie załapaliśmy, ale zobaczcie jaki jest tłok. Ale za to, że tutaj przed nami są tylko 3 osoby, to będziemy mieli szansę stanąć z przodu i będziemy mieli piękne widoki na miasto. Przyjechała ta z drugiej strony i pewnie zaraz będziemy wsiadać. Wsiadamy i spróbujemy sobie zająć jedno miejsce z przodu. O, tutaj właśnie. Jesteśmy już na górze, tutaj jest widok na miasto. Nagrywałem timelapsa z wjazdu na górę i nie wiem co się stało z tym timelapsem. Nagle zniknął z biblioteki i nie ma. Dopiero z góry widać, jak Bogota jest wielka. Tutaj wam pokażę tylko kawałek. A na samym szczycie zbudowali sobie kościół, też nie taki mały. Wieża też dość spora. Ciekawe, czy można wejść na wieżę. Nie widzę tam nikogo, więc pewnie nie. No i tutaj stąd. No piękny widok na całe miasto, tylko teraz jest trochę mgły i jeszcze słońce świeci. Patrzcie, jaka ona jest wielka. Ogromna. Podziwiamy panoramę Bogoty. No ogromne jest to miasto. Niesamowite. Ogromne. Tam góra, nie wiem czy to jest kilka miast połączonych czy nie, ale tam za górą, pewnie jeszcze w dół jest, tam się ciągnie daleko.
Jak się patrzy dookoła, to tak 180 stopni widać Bogotę. Sprawdziłem teraz, ile jest mieszkańców w tej całej aglomeracji i w samej Bogocie. W samej Bogocie jest ponad 8 milionów mieszkańców, a w całej aglomeracji jest prawie 12 milionów. I dodatkowo jeszcze sprawdziłem, na jaką wysokość wjechaliśmy, więc 3160 metrów nad poziomem morza teraz jesteśmy. Idziemy zobaczyć do środka, do tego kościoła, bo my lubimy oglądać, jak to wygląda w środku. No i taki surowy trochę ten kościół. Są jakieś obrazy. O tym wam mówiłem, że tamten był taki wąski, a tutaj są kolumny i z jednej i z drugiej strony jest jeszcze przejście, ale nie ma jakichś takich widać malowideł ani na suficie, ani gdzieś na ścianach. Ołtarz też skromny, jak na te kościoły w Ameryce Południowej. W środku, po bokach są jakieś takie małe kaplice porobione. Tutaj też jest jakiś ołtarz zrobiony, Jezus, Maryja. A z drugiej strony już nic nie ma, tylko drzwi wyjściowe. Zwróciłeś uwagę na podłogę tutaj? Z czego jest zrobiona? Podłoga zrobiona z gumeleon? Aha, wydaje mi się, że przez to, że tutaj jest zimno i że po prostu, żeby te mury jeszcze nie... Bo tak jak widzę, jest to obudowane drewnem, więc żeby było trochę cieplej w tym kościele, bo tutaj czuć różnicę temperatury między dołem a już tutaj. Jest dzisiaj słonecznie, a jak tutaj jest zimniej, popada, to wydaje mi się, że specjalnie jest to położone, żeby trzymać to ciepło. Tak samo, mówię, obudowane są. Zauważyłeś? A ja bym obstawiał, że może coś ten gumeleon jest, żeby się nie ślizgać, bo jak jest tutaj mokro, był kamień może. Ale to tu i tak się ślizgają moje buty, więc nie wiem, no tak mi teraz przyszło do głowy. Tutaj z góry widać jeszcze jeden punkt widokowy i jak się dobrze przyjrzycie, albo jeszcze wam dam zoom, jest posąg Jezusa. Tutaj też jest droga krzyżowa, zobaczcie, tutaj jest 10. stacja. Tam widziałem kolejne do góry, więc pewnie jak się idzie tutaj w dół, no to są kolejne stacje. No widzę tam, jest jakiś krzyż, Jezus i pewnie jak są święta wielkanocne, to tutaj coś podejrzewam, że się odbywa. Myślę, że tak. W kościele było napisane, że tak samo w niedzielę i w jakieś dni, w inne dni są msze święte. Tylko nie zobaczyłam, w które dokładnie. Tutaj są dwie opcje, żeby dojechać. Kolejka linowa i pociąg. Dzisiaj pociąg jest zamknięty, więc nie będziemy mogli się nim przejechać. Dlatego w jedną i w drugą stronę będziemy wracać kolejką linową. No ale myślę, że fajna atrakcja tym pociągiem byłoby się przejechać. Jest też restauracja, która się nazywa Casa Santa Clara. I tutaj jest wejście, no bardzo ładnie to wygląda. Ale z tą drogą krzyżową, Marika, to jest dobry pomysł. Jak ktoś nagrzeszył, no to idzie z dołu i od razu ma stację. Tutaj Ja nie ma co chciałam się... tu przywlec na piechotę, ale... No właśnie tutaj nie ma co się śmiać, po prostu tak to działa. Jak ktoś nagrzeszył, no to musi ponieść pokutę. Tutaj jest wejście do kościoła i tutaj z boku jest jeszcze taki, można powiedzieć, balkon albo przejście obok. I to jest tutaj najwyższy punkt, z którego można podziwiać Bogotę. No i jak widać już obstawiony. Teraz sprawdzę, czy jest jakieś miejsce. Na całej długości są ludzie, ale gdzieś tutaj się zaraz wcisnę i popodziwiam. Tak wygląda Bogota nocą i wyobraźcie sobie, że teraz patrzycie na 11 milionów ludzi za jednym razem. Wyobrażacie to sobie? Jakość nie jest najlepsza, bo jest przybliżone na 5, ale widzicie tutaj na środku pas startowy, jest lotnisko i zobaczcie. 3 samoloty podchodzą do lądowania. Widzicie te 3 kropki, co się świecą? To nie są żadne lampy, to nie są lampiony, to są samoloty, które tutaj lądują i tych samolotów jest sporo i jak widzicie teraz tutaj, na środku się też porusza kropka, no to też następny już wystartował i one wszystkie skręcają w lewo. Ostatnie spojrzenie nocą na... A może nie ostatnie, a zobaczymy jeszcze. Na Bogotę z najwyższego punktu, tak. Tutaj jest ten kościół, zbieramy się powoli, jest też trochę zimno. O, jak się błysnęło z daleka. Tak, jakaś tam burza z boku. Idziemy powoli, bo tak jak Marcin powiedział, zimno się zrobiło, z nosa leci, już ręce też tak, nie skostniałe, ale już tak podmarzają, bym powiedziała. A głodna jesteś? Nie. Ja- Chodź popcorn w domu. Ja myślę o jedzeniu, ale jestem nabity tak po tym dzisiejszym dniu. No zobaczymy jak zejdziemy, zanim Popcorn dojdziemy. zrobimy i myślę, że tyle będzie z tego. Okej, to zbieramy się na kolejkę. Idziemy już ustawić się w kolejkę na kolejkę. Jeszcze tutaj patrzcie, pięknie. Pani już tutaj skanuje nasze bilety i jedziemy. Gracias. O, sporo ludzi przed nami, więc będzie ciasnota. Podjechała już kolejka z dołu, więc zaraz wsiadamy i będziemy jechać w dół. My już jesteśmy na dole i tutaj macie cennik od poniedziałku do soboty. Osoby dorosłe 32 000 peso, czyli 26 zł wychodzi w dwie strony. 29, tak, 29 zł wychodzi w dwie strony, ale jakbyście chcieli, no to w niedzielę jest tylko 19, czyli to będzie jakieś 17 zł, lekko ponad, ale musicie liczyć się z tym, że będzie sporo ludzi. No właśnie, my myśleliśmy, żeby tu przyjść jeszcze w niedzielę rano, jakoś 330, bo Pan powiedział, że kolejki na 2 godziny czekania, bo się wszyscy zjeżdżają, bo połowa taniej, więc tutaj i lokalni, ale
No, w końcu wykorzystaliśmy dzisiaj piękną pogodę. Stwierdziliśmy, wczoraj padało, nie, wczoraj był piękny zachód. Wczoraj pięknie było. Dzień wcześniej też było tak pochmurno, padało, więc mówimy, nie ma co ryzykować, bo w Bogocie pogoda w kratkę, więc korzystajmy, póki jest pogoda. A zjechaliśmy już na 2,680, także spora różnica. Czerwone światło jest i zobaczcie, kolega robi pokaz ogni, no i za chwilę będzie zbierał pieniądze. Zrobiliśmy sobie jeszcze zakupy w supermarkecie. Czerwone oczy zrobiły mi się, nie odpalenia, zachłysnąłem się wodą. O, no dobra, idziemy do nas, do hotelu, do domu. Gotować? Gotować, właśnie, ugotujemy sobie kolację. Ale zrobiliśmy sobie zakupy w sklepie, powiem wam. Kupiliśmy coś takiego. O, Zachciało nam się, tak, wejść jeszcze do tutaj sklepu cena jednego. o 6,900, a pan naliczył nam ponad prawie 9. Tak, i przyszło mi tutaj na powiadomienie na Ola, kartę ola. i jakby ja mówię, zaraz, tutaj jeszcze raz patrzę, Marcin mówił 6900 coś, patrzę tutaj też, pan mówi, o, nie wiem czemu. Ja tak mówię, no dobrze, no to zwrot w takim razie. No i pan mówi, dobrze, zwrot, no to i na kartę. No i słuchajcie, tu się zaczęło. Nie wiem 15 ile. minut tam staliśmy. Przez WhatsAppa pan wszystko załatwiał, później ten zwrot na tą kartę, później pan nie wiedział, co tam wypisać. Już mówię, dobra, już olać to. On wysyłał wiadomości, tam ktoś, kto siedział w systemie Tak. i on kasował, coś tam, nie ma takich automatycznych. Później się udało, później nie wiem, ja mówię, to ja poproszę, że anulacji ten paragon, który tam powinien mi przyjść, że przyjdzie mi zwrot, bo on tego mi nie dał. On mówi, ja nie mogę tego wydrukować, ja tu ci zrobię zdjęcie ze swojego ekranu. Także mamy Ja. rachunek z telefonu. Mamy rachunek, ale tak samo już przyszedł jakby zwrot, bo transakcja jeszcze nie przeszła do końca i się udało po starej cenie. A co najważniejsze, to kupiliśmy sobie taki wieszak na majtki, żeby jak sobie wypierzemy, bo czasami nie ma wieszaków albo S1, no to wtedy będziemy mogli sobie pojeździć 8 par od razu. Mówiliśmy, że sobie ugotujemy kolację i mamy ziemniaki, jajka, Marika ma 2 jaja, ja mam 3 i odpalamy Netflix.